Kiedy w 2019 zapowiedziano Star Wars Jedi Fallen Order i po raz pierwszy zobaczyłem Cala Kestisa, nie przewidziałbym, że polubię go aż tak bardzo. I takie same odczucie miała społeczność, bo bohater bardzo szybko stał się jedną z najpopularniejszych postaci nowego kanonu. Upadły Zakon stał się jednym z lepiej ocenianych Star Warsów wydanych przez EA. Nie dziwi więc, że fani prosili o ciąg dalszy. I doczekali się go w 2023. Star Wars Jedi ocalały, to więcej tego samego i na większą skalę. Tylko czy to dobrze? Dowiecie się tego w tym materiale. Cześć, jestem Lord Veynom, a to jest kolejny film o mojej niekończącej się walce z backlogiem. Tym razem o grze Star Wars Jedi Survivor, wydanej na PC, Xbox One i Series oraz PlayStation 4 i 5. Grę ogrywałem na PC i przy okazji zamierzam wspomnieć o tym, w jakim stanie jest teraz ten niesławny port. Miłego oglądania. Powiedzieć, że fani Star Wars byli głodni gier z machaniem mieczem świetlnym, to jak nic nie powiedzieć. Ostatnie Star Warsy z prawdziwego zdarzenia skupiały się na strzelaniu, a umówmy się, że Battlefronty i gry LEGO głębią machania mieczem świetlnym nie powalały. I tu całe na biało weszło Star Wars Jedi Fallen Order, które wprowadziło serię w gatunek Souls-Lite. Survivor z kolei konsekwentnie tę formułę rozwija. I tylko light, a nie like, ponieważ nie przenosi on specyficznego sterowania lub narzuconego z góry wysokiego poziomu trudności. Brak tu też ekwipunku mającego ogromny wpływ na statystyki postaci, czy systemu rozwoju opartego na zwiększaniu wybranych przez nas statystyk. Głównym soulsowym elementem jest tu implementacja miejsc mocy, czyli specyficznych miejsc, w których postać może odpocząć kosztem respawnu przeciwników. Ale brak innych elementów nie oznacza, że nie ma tu wyzwania ani wielu opcji walki. Raczej to, że wyzwanie jest dobrowolne, a walka polega na wielu stylach, które możemy rozwijać według własnego uznania. Znajdziemy tu też liczne segmenty platformingowe, które z kolei nie są w połowie tak surowe jak w Soulsach. Ba, zwinność Cala zarówno na ziemi, jak i w powietrzu zawstydziłaby samego księcia Persji. Ostatecznie daje to dość niski próg wejścia. W przypadku Survivora powiedziałbym, że jeszcze niższy niż Fallen Order. Gra oferuje znacznie większą paletę poziomów trudności, więc dobrze się będzie bawić zarówno growy dziennikarz, jak i zaprawiony w boju hardcore. Tyle na wstępie. Warto teraz powiedzieć, o czym w ogóle jest Survivor. Akcja Jedi Survivor rozgrywa się 5 lat po wydarzeniach z Fallen Order, czyli 10 lat po zemście Sithów i w tym samym roku co serial Kenobi. Cal Kestis, tytułowy ocalały Jedi, przez lata kontynuował walkę z Imperium i odnosił wiele zwycięstw. Tracił jednak wokół siebie ludzi, a same zwycięstwa nie dawały oczekiwanych rezultatów. Przypadkiem jednak trafia na ruiny z czasów Wielkiej Republiki, a w nich na coś, co całkowicie zmienia jego cel. Odkrywa on istnienie planety Tanalor, świata tak niedostępnego, że może stać się schronieniem dla wrogów Imperium. Nie jest on jednak jedynym, który chce się tam dostać, a jego konkurenci nie mają równie szlachetnych pobudek. Cal zbiera dawną ekipę i rozpoczyna wyścig z czasem o nowy dom dla siebie i swoich przyjaciół. Fabuła jest dość unikalna jak na Star Wars, a momentami idzie w zaskakującym kierunku. Choć wątek walki z Imperium dalej tu występuje, tak schodzi on na dalszy plan. Zamiast tego gra kładzie większy nacisk na tematy wypalenia, zatracenia samego siebie oraz szukania własnego miejsca. Tego wszystkiego dopełnia Cal Kestis, który jest lepszy, potężniejszy i bardziej charyzmatyczny niż kiedykolwiek. Sam fakt, że już w prologu pokonuje przeciwników z końcówki Fallen Order jakby byli nikim, świadczy o tym, jakim gigaczadem stał się bohater. Poza tym powraca większość starych znajomych z jedynki, a także pojawia się kilka nowych i zaskakujących postaci. Istnieje tu też sporo nawiązań do Wielkiej Republiki, okresu opisanego głównie w książkach i serialu Akolita. Miło jest więc zobaczyć przynajmniej jego część w grze wideo. W najbliższym czasie nie dostaniemy raczej gry wideo osadzonej całkowicie w tym okresie, więc nawet tyle jest lepsze niż nic. Opowieść pozwoli nam także zobaczyć, jak wyglądało Kursant po wydarzeniach z trylogii prequeli. Najwięcej czasu spędzimy jednak na planecie Kobo, która znajduje się w samym środku wydarzeń. Poza tym odwiedzimy też jej księżyc oraz pustynną planetę Jedha. Choć dostępnych planet nie jest wiele, tak oferują nam różne środowiska, które trochę urozmaicą nam widoki. Co do rozgrywki, mamy tu dokładnie te same podstawy co w Fallen Order. Wprowadzono tu jednak trochę nowości oraz udogodnień. Przede wszystkim Cal zaczyna grę z absolutnie wszystkim, co miał na końcu poprzedniej części. Bez żadnej amnezji ani resetów typowych dla gier typu Metroidvania. Na dodatek niemal na samym początku dostaje linkę z hakiem oraz odblokowuje nowy styl walki w postaci 2 mieczy. W dalszym ciągu rozgrywki odblokowuje także styl dwuręczny. A jeśli 4 to dla Was za mało, to istnieje także 5, mniej cywilizowany.
W tym samym czasie Cal może mieć dwa style, między którymi możemy się przełączać, kiedy tylko nam się podoba. Jeśli chcemy zmienić je na inne, będziemy musieli to zrobić poza walką. Nowości nie ograniczają się jednak tylko do walki, ponieważ nowe ulepszenia wzbogacą także platforming. I kiedy myślimy, że Calowi nie da się już dać absolutnie nic nowego, tak gra wymyśla dla niego nowe i kreatywniejsze gadżety. Walcząc, zbierając znaczki i wykonując zadania, zdobędziemy doświadczenie ładujące pasek XP. Gdy już go napełnimy, zdobędziemy punkt doświadczenia do wydania na nowe ataki osobne dla każdego stylu, a poza tym ulepszenia pasywne. A gdyby samych ruchów w naszym wachlarzu było mało, gra sporadycznie da nam kompanów, którym możemy wydawać polecenia. Co nie zmienia faktu, że całość będzie polegać na naszych zdolnościach ataku, parowania i unikania. Choć z tego co zauważyłem, na najniższym poziomie trudności możemy sobie pozwolić na bezpardonową agresję. Na wyższych już tak różowo nie jest. Przy tym odrobinę cieszy, że twórcy w końcu wprowadzili ucinanie wrogom kończyn. W Fallen Order wielu narzekało na to, że miecze świetlne nie są tak ostre, jak być powinny. Co prawda system ten nie jest tak imponujący jak w Jedi Academy, ale tu przynajmniej dostajemy jego mocno stonowaną namiastkę. Survivor zyskuje nieco bardziej metroidvaniowy charakter dzięki mniej korytarzowym lokacjom pełnym zakrętów i zagadek środowiskowych. Sporadycznie natrafimy też na wyrwy mocy, które zaprowadzą nas do dodatkowych wyzwań. Są zrobione dość kreatywnie i pozwolą nam przetestować nasze zdolności, a po wykonaniu przyspieszyć progresję. Główną nagrodą za eksplorację będą skrzynie z przedmiotami, których możemy użyć do kustomizacji Cala, miecza, blastera, a nawet możemy znaleźć przedmioty, które będą robić za walutę. Bo jak już mówiłem, najwięcej czasu spędzimy na planecie Kobo, która przy okazji zawiera naszą bazę wypadową. Skromne miasteczko o nazwie Azyl Wędrowca. To właśnie tu będziemy przyjmować zadania i kupować rzeczy. Zwiedzając świat sprowadzimy nowych osadników i uzbieramy nasiona, które będziemy mogli wykorzystać w ogrodzie na dachu kantyny. Choć ostatecznie to wszystko to tylko przerwa od dania głównego, jakim jest eksploracja. Nie wszędzie będziemy mogli się udać od razu, a mapa nie do końca dobrze tłumaczy, gdzie mamy iść. Niby mamy zaznaczoną lokację końcową, ale to jak mamy się do niej dostać, musimy wykombinować sami. Długie podróże po części ułatwi nam szybka podróż między kręgami mocy, w których odpoczywamy. I jest to miła odmiana po jej braku w Fallen Order. Ale tak, poza otwartym światem w ciągu fabuły dla zmniejszenia monotonii trafi się też kilka bardziej zróżnicowanych sekwencji. Odniosłem wrażenie, że tych było mniej niż w Fallen Order, ale może to wynikać z tego, że lokacje są większe i te ciekawsze momenty są po prostu rzadziej zagęszczone. Skreślmy może szybko wizualia, bo w tej kwestii nie mam za dużo do powiedzenia. Jest świetnie. Najlepiej prezentują się miejscówki, pojazdy i fauna. Nie mogę powiedzieć, żeby wyglądały jakoś szczególnie lepiej niż w Fallen Order. Raczej są na równi. Za to na pewno poprawiła się jakość cutscenek i to jak płynnie przechodzą w gameplay. W zasadzie jedyne co wypada gorzej to jakość ray tracingu. W prologu zobaczymy najwięcej odbić, potem prawie nie występują, a jeśli już to bardzo subtelnie. Mam wrażenie, że w Fallen Order jednak bardziej rzucały się w oczy. Nie polecam jednak włączyć ray tracingu na PC ze względu na pewne problemy techniczne, o których wspomnę potem. Po prostu nie warto. Jeśli chodzi o same postaci, to nie mogę powiedzieć, żeby graficznie wyglądały źle. Na pewno mam mieszane odczucia odnośnie zmian wyglądu w starej ekipie. Cal wygląda moim zdaniem lepiej niż kiedykolwiek, ale Cere i Merrin moim zdaniem zmieniły się na gorsze. Nowe postaci pozytywne wyglądają w większości po prostu ok. Czego nie mogę powiedzieć o antagonistach, bo szczególnie dwójka z nich, Dagan Gera oraz Rayvis, wyglądają oryginalnie i szczególnie zapadną wam w pamięć. Zarówno wyglądem, jak i szalonymi rzeczami, których dokonują w kontekście tego, co jest w ogóle możliwe w uniwersum Star Wars. Co do udźwiękowienia raczej się nie zawiedziemy. Blastery i miecze świetlne brzmią tak jak powinny. Voice acting za to jest genialny. To raczej nie dziwi, bo przynajmniej 3 głosy należą do znanych aktorów. W roli Rayvisa z kolei wkradł się też mój ulubiony aktor głosowy. DC Douglas, głos Weskera z Resident Evil i Legiona z Mass Effecta. Normalnie człowiek wielu talentów. Części dodatkowych głosów z kolei udziela Sam Witwer, którego znamy głównie z roli Starkillera z serii The Force Unleashed oraz Dartha Maula i Imperatora. Ten gość jest takim fanem Star Wars, że pcha się absolutnie do każdej gry i go absolutnie za to kocham. Krótko mówiąc, obsada pełna utalentowanych ludzi robiących świetną robotę. Choć największe wrażenie pewnie zrobi na was sam Cal, którego usłyszymy najczęściej i słychać te emocje w jego głosie. Słychać, że jego aktor, Cameron Monaghan, wkłada całe serce w tą postać. Z kolei jeśli chodzi o muzykę, to ku mojemu zaskoczeniu bardzo rzadko usłyszymy Star Warsowe motywy. Jest tu zdecydowanie więcej oryginalnych utworów. I to naprawdę dobrych. Wszystkie są super i poza subtelną nutą Star Warsów przywołują moje wspomnienia z mojego pierwszego Tomb Raidera, czyli Angel of Darkness. Wiele złego można powiedzieć o tamtej grze, ale soundtrack miała fenomenalny. Tu z kolei znajdziemy bardzo podobne instrumenty oraz ton. Na koniec zostawiłem sobie stan wersji PC-towej. Gra na premierę była według opinii wielu całkiem niegrywalna.
ale ja nie oceniam jej taką, jaką była na premierę, tylko taką, jaka jest teraz. A jak jest? Nie jest dobrze, Bob? Nie jest dobrze! No ale najgorzej też nie jest. Zdecydowanie daleko jej do steamowej wersji Deadly Premonition, które osobiście uważam za najgorszy port PC w historii ludzkości. Gra jest w miarę grywalna, przynajmniej jeśli włączymy generowanie klatek. Bez niego płynność potrafi mocno chrupnąć. Zaznaczam przy tym, że mam Radeona RX 6700 XT oraz procesor Ryzen 7 5800X, więc o słabym komputerze nie ma tu mowy. Wcześniej zaleciłem nie włączyć ray tracingu, ponieważ po prologu wywołuje on bardzo częste wywalanie gry do pulpitu. Na tak mało odbić, jakie widzimy, to po prostu nie jest tego warte. Jeśli go wyłączymy, to gra będzie bardziej komfortowa, choć nie pozbawiona błędów. Takich jak te. Nie jest to coś, co bardzo psuje doświadczenie, ale zdarza się zbyt często, żeby móc to przegapić. Podsumowując, Star Wars Jedi Survivor samo w sobie jest świetną grą. Większe lokacje sprawiają, że lepsze momenty kampanii są od siebie bardziej oddalone i przez to następują rzadziej, ale kiedy już coś się dzieje, to dzieje się grubo i dzięki temu czeka nas sporo świetnego kontentu. Nowe style walki oraz rozszerzona kustomizacja postaci dają duże pole do ekspresji własnego stylu grania. Świetne postaci trzymają naszą uwagę, a świetne udźwiękowienie tylko polepsza ten efekt. Warstwa wizualna jest w porządku i nie rzucą nam się w oczy jakieś brzydsze elementy. Chyba że liczymy błędy w wersji PC, które dalej występują dość często pomimo patchy, które zostały zakończone w 2024 roku i już raczej nie doczekamy się więcej. Jeśli nie wymagamy zbyt wiele, to gra jest przynajmniej grywalna i możemy się spokojnie cieszyć tymi lepszymi aspektami. Co nie zmienia faktu, że tak droga gra z tak dużym budżetem powinna wypadać znacznie lepiej na premierę. Tutaj pozwolę sobie na mój osobisty apel, żebyście nie kupowali gier przed premierą. To tylko zachęca twórców do łatania gier po premierze. Albo gorzej, do zmuszania graczy, żeby sami ją sobie naprawili. Prawdopodobnie dzięki temu też oszczędzicie i gra będzie miała dodany nowy content. Miejmy nadzieję, że nadchodząca trzecia część, o której już są przecieki, nie będzie miała w połowie tylu problemów co Survivor. Tą myślą zakończę. Wielkie dzięki wszystkim, którzy dotrwali do końca materiału. Jeśli wam się podobało, zostawcie suba i łapkę w górę. Kliknijcie też w dzwonek, żeby dostawać powiadomienia o moich nowych materiałach. Polecam sprawdzić poprzednie materiały i podzielić się własnymi myślami o grze w komentarzu. Mi z kolei zostaje zaprosić was na moją kolejną walkę z backlogiem. W końcu nigdy nie wiadomo, co będzie następne, ale zapraszam do zgadywania. Mówił do was Lord Venom. Do usłyszenia.